Hi everyone, my name is Isabella and welcome to my kitchen on Wednesday. Happy Carbonara Day! Witam Was, na imię mam Izabela i wszystkiego najlepszego z okazji dnia sosu carbonary. Zrobimy dzisiaj spaghetti dla dwojga właśnie z tym sosem. Today we're going to make spaghetti carbonara for two with the sauce and you'll see how easy we can make it all in our Thermomixes. So let's get this show on the road, okay? So we start with the recipe. The recipe for two is in Polish, but of course, as always, I will translate. Przepis jest dla dwojga, jest akurat w języku polskim, ale oczywiście, jak zawsze, będziemy tłumaczyć. Cześć Bogusiu, witam Cię. I tutaj Lisa. Hi Lisa, nice to see you. Oczywiście też mamy gości na YouTubie również, także Facebook, Insta i YouTube. Witam wszystkich. Także zaczynamy, zabieramy się do roboty. Welcome everybody, Facebook, Instagram and YouTube, and let's get this going. So, to our mixing bowl, okay, clean, dry, we add 40 grams of Parmesan cheese. Do naszego naczynia miksującego dodajemy 40 gram sera parmesan. Close this up. Zamykamy zawsze z przykrywką. Mamy zaznaczone, abyśmy miarkę również uwzględnili. We have a note to make sure that our measuring cup is there. I know it's loud. 15 sekund, obroty 10, wiem, że jest głośno. Witaj Małgosiu. 10,700 obrotów na minutę. 10,700 RPMs, okay? So that's why in 15 seconds we have this, okay? Dlatego w 15 sekund mamy właśnie to. Także 1/4 przekładamy do drugiego naczynia. A quarter of the Parmesan cheese we transfer to another bowl. That's just for garnishing. Także te 1/4 to będzie do posypania naszego dania na koniec, tak? Także zgarnę tutaj. Jeszcze z przykrywki trochę zgarnę. Just scraping down the sides of the mixing bowl and of course the lid as well. And about a quarter. Okay, so let's transfer about a quarter of the cheese. But it's so finely ground. Look at this. Jest tak pięknie, słuchajcie, tak drobniutko po starty. And now we transfer the remainder of the Parmesan cheese to a bowl, and with 3 egg yolks and some salt and pepper. So I don't have the salt and pepper yet. I am going to transfer this here, and we are going to continue with the recipe, and I am going to come back to this, okay? Także tutaj na razie przekładam tylko nasz ser do 3 żółtek, dodam sól i pieprz i zajmiemy się tym za moment, bo chcę, aby nam troszeczkę szybciej wszystko dzisiaj poszło, niż jest w przepisie, tak? Także tutaj tylko jeszcze troszeczkę wygarnę sera. So I want to speed this up a bit, so I'm going to come back to the Parmesan. So let's leave it here. And now we wash our mixing bowl. I am going to skip that, of course. We have another mixing bowl that we can use. Także teraz nie będę myła naszego naczynia miksującego, tylko skorzystam z drugiego naczynia, które mam, tak? Tylko wezmę kołyskę. Okay. So, we add 75 grams of baking or pancetta. Dodajemy 75 gram boczku lub panczety, czyli to jest taki boczek zwijany, pokrojonego w kostkę. Ja to w miarę drobno pokroiłam. I teraz w zależności od tłustości boczku dodajemy trochę oleju albo oliwy. So depending on how fatty our bacon is, we add some olive oil or some other oil. It's about 10 grams. I did trim the fat. I did use some prosciutto as well. So just a teeny beanie. I did use some prosciutto, the bacon, well, it's medium, but I just added it just in case. Także boczek był w miarę. Pudawy użyłam z szynki surowo wędzonej i
dlatego troszeczkę oleju dodajemy, tak na wszelki wypadek. A więc zamykamy nasze naczynie miksujące z miarką 5 minut, 120 stopni Celsjusza, obroty 1 wsteczny. 5 minutes, 120 degrees Celsius, speed 1 reverse. So, hi Robert, and we have Adam, and we have Grace. So welcome everybody. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. Isabella Smart Kitchen. I'll be grateful. So, getting back to our Parmesan cheese and our egg yolks. So, what do? We add some pepper and we just stir it all together. Some pepper and some salt. You know what? I'm going to skip the salt because Parmesan is quite salty. So, I'd rather not at this point. Także dodam tylko pieprzu. Nie będę dodawała soli, dlatego że parmesan jest w miarę słony. Ponieważ użyłam szynki surowo wędzonej parmeńskiej, ona również jest słonawa, więc i boczek jest słony, także na wszelki wypadek nie będę soliła. Zawsze możemy to dosolić. So the prosciutto is also salty in the bacon because it's smoked bacon. So I'm just incorporating the egg yolks with the pepper and the parmesan. Okay, let me add more pepper. There's never too much pepper in this household. And if you hear some water running, that's my aeroponic garden, my tower garden. You know what? My intention was to bring it around and show it to you, but I guess I need to record some movies or some videos for you, just like I did yesterday when I was setting it up and the pictures. So things are looking good. Także jeżeli słyszycie wodę, moi drodzy, witaj Edasiu. To właśnie mój aeroponiczny ogród się podlewa 5 minut raz na godzinę. Wczoraj Wam wystawiałam zdjęcia i wstawiałam Wam wideo, jak się szykowałam, hajnetka, jak szykowałam się do sadzenia, więc miałam w planie, żeby Wam tutaj go przyciągać i pokazywać, ale niestety jest duży, robi się to ciężko, jest pełen wody, tak, więc pomimo, że jest na kółkach, mogę go przemieszczać, ale nie chcę tak, będę Wam po prostu wstawiała zdjęcia i Wam opowiadała o tym, jak wszystko rośnie. Na pewno niedługo będziemy korzystać z ziół, które tam rosną. So I'm sure post the pictures soon of how things are growing, and of course I will show you. We'll be using some of the herbs and hopefully the lettuce and others for other greens for salads shortly in the future. Okay, so we have another 2.5 minutes, and in the meantime, I will tell you something. I will tell you what we're going to do next. Okay. Or maybe what I'm going to do in the back. So if we have a pineapple, okay, we're going to make some pineapple detox juice or detox drink. So if we have a pineapple, we cut off the ends and then we cut the peels. The ends we throw out, and we keep our peels, okay? We cut them into pieces and we keep our core, okay? Także moi drodzy, jeżeli macie ananasa, jak go będziecie kroić, odcinamy końcówki, przód i tył, wyrzucamy, następnie go obieramy, odkładamy łupinki i odkładamy nasz trzon do miseczki, tak? Co mamy zamiar zrobić. Więc w międzyczasie mamy minutę 41 jeszcze. Tu mi Thermomix zgasł, ale zaraz nam się troszeczkę przesunę Wam kamerę, bo tutaj wiem, że dobrze nie widzicie. Także zaraz Wam pokażę, co możemy z tym zrobić. Możemy zrobić świetny napój. Właśnie naleję jeszcze w międzyczasie wody, tak? Bo to też będzie mi potrzebne. Nie przygotowałam w dzbanku. Tak, nie musimy wyrzucać, możemy z tego skorzystać. Dlaczego nie myjemy? Dlatego, że będzie nam się to gotowało, więc nie ma potrzeby mycia naszego ananasa i to, co nam zostanie, będziemy wyrzucać. Hi Angela, hi Jerry, nice to see you. So I'm talking about preparing our pineapple for our juice, and there's no need to wash our pineapple. Okay, there we go. You can see it. There's no need to wash our pineapple peels because this is going to be boiling water. So there's a recipe for pineapple drink, and it's actually posted already in the live on the live, and then once I post pictures, I will also post that for you. So it's called pineapple cinnamon drink. We start cooking. And just like I said earlier, what we need, what we slice off, and what do we add? We put all of this into our mixing bowl, okay?
Look, there's nothing here. And because we're going into the turbo mode, automatically closes our lid. So we need to put the lid up. Ponieważ zaczynamy turbo, więc zawsze, zaraz musimy wrócić do przepisu, tak? Więc automatycznie nam się zakrywa przykrywka, dlatego miałam wcześniej błąd. Zaraz zobaczymy, tak? Wrócimy tam do przepisu. Tak, tutaj jeszcze w miarę widzicie, tak? Więc tutaj do przepisu. We're going to return to this. So we need to transfer our bacon and pancetta, okay? We need to transfer this to another bowl. Okay, so where are my bowls? Okay, I could have kept the other one, but that's okay. Mogłam zostawić, przekładamy to do drugiej miseczki, tak? Mogłam zostawić miseczkę, ale już poszła do zalewu. So let me just scrape this down, but see it's really nicely stir-fried. A little bit of fat has been released, and we don't need to. You can, if you want the bacon or pancetta, or in this case, I'm using some prosciutto. Then we can stir fry for another couple of minutes, or cook this for another couple of minutes, okay? But it's up to you. And actually, the instructions do tell us that we can do that if we would like to. So we have this, and now see we have red lights, and that means that our mixing bowl is still hot, and to make sure not to touch with our fingers so we don't burn. So we add 1,200 grams of water, and I actually boiled the water earlier. Hopefully I have enough, because it's going to take, well, if I don't have enough, that's fine too, because I'm going to use less pasta, but we're good. Yep. I boiled it before because it's going to take a few minutes to boil, so that's why I wanted to skip that step to make it quicker. And now we add some salt, okay. And 10 minutes, 100 degrees. And so let me turn this on. Once it's at 85 degrees. So once we have 100 degrees, I'm going to continue to the next step. In the meantime, I'm going to show you how to continue with the juice, so we utilize our time, okay? So as you see that, as I mentioned, turbo, the lid gets automatically closed. Także jak wspomniałam wcześniej, na turbo, bo to jest ta funkcja będzie właśnie używana, nasze naczynie miksujące się zamyka, tak? I musimy mieć przykrywkę. Więc teraz przekręcamy once or twice. I like to do it twice. Okay, so 4 seconds. We go to next. And it takes longer for it to unlock. Także robię 2 razy, bo wolę jak jest drobniejsze. I zobaczcie, 4 sekundy i to wszystko mamy posiekane. So just 4 seconds, all of this is finely chopped. Okay, so I'm breaking a cinnamon stick, throwing in half and throwing it in there. Laskę cynamonu wkładamy, łamiemy na pół. Następnie dodajemy 1,5 litra lub więcej wody, ale pamiętamy, aby nie było więcej niż napis maksimum. Liter and a half or more of water, depending on how much pulp we have, but we need to make sure that we don't cross over the maximum line. Okay. If you have 2 pineapples, you can do this and then dilute it with boiled water later. Okay, so we close this up. And turn this on for 30 minutes, 100 degrees Celsius, and it's going to cook for us. And in 30 minutes, we're going to have an amazing drink. Także moi drodzy, przez 30 minut to gotujemy. Jeżeli mamy 2 ananasy, skórki z 2, witaj Basiu, witaj Bogdan i Beatka, tak? Jeżeli mamy 2 ananasy, jak najbardziej również możemy to zrobić. Dolewamy nadal wody do 2,2 litra, a następnie rozrzedzamy nasz napój. Wtedy wkładamy 2 laski wanilii, cynamonu i wtedy rozrzedzamy nasz napój przygotowaną wodą. Możemy haj kochana, możemy to wtedy to na koniec tak rozrzedzamy.
do konsystencji taką, jaką lubimy, czy do takiego smaku. So we dilute it until the consistency that we like, but being if we use 2 pineapples, then obviously we have about 3 liters of a drink. We then strain this and either drink it warm or cold. Przecedzamy to i pijemy albo ciepłe, albo zimne, tak jak preferujemy. I moi drodzy, jest to naprawdę świetny napój i wykorzystujemy to, co normalnie z reguły wyrzucamy z naszego ananasa. So this is a really awesome drink and we use what we normally throw out of our from our pineapple. And actually it's very good for our digestion, anti-inflammatory and things like that. Także jest świetny dla naszego układu trawiennego, także bardzo polecam. Także tutaj wracamy do naszego makaronu. Woda w międzyczasie właśnie nam dochodzi do temperatury 100 stopni. So our water here is about 100 degrees now. Now for those of you just joining, I added the water. I had some boiled water, so we don't need to wait that long. Także dla tych, którzy dołączają, wlałam przygotowaną wodę, aby właśnie zaraz musimy tak cofnąć. Tak musi nam się skończyć, tak przerwać, tak ostudzić. So this needs to cool down. It's another safety precaution, safety feature that we need to wait a few seconds. We need to wait a few seconds until the Thermomix unlocks our lid. Także moi drodzy, kilka sekund musiało potrwać, zanim nam odblokowało naszą przykrywkę na naczyniu miksującym i dlatego nie mogłam przejść do następnego kroku. Następny krok jest taki, że wkładamy przez otwór w naszej przykrywce, wrzucamy spaghetti. So the next step is to throw in some spaghetti through the opening of our lid. And I just have some, I know it's only for 2. This is gluten-free. I don't have too much left, but this is good because we're not, it's going to be a light dinner. And that's why I chose the recipe for 2. So as you can see, it's just leftover spaghetti. Jak widzicie, mam już resztkę spaghetti, ale nie ma problemu. Obiad jest tylko dla dwojga, dlatego między innymi też wybrałam ten przepis, ale przynajmniej wszystkiego się pozbyłam. Jest to makaron bezglutenowy. So we need to choose the time on the box, and I think it's about 8 minutes, but we'll see. Once and turn it on, reverse speed 1. It's about 8 minutes for the gluten-free spaghetti. Także jak widzicie, nasz makaron, nasze spaghetti również możemy ugotować w naszym Thermomixie bez żadnego problemu. Gotuje się on na obrotach wstecznych. Makarony bezglutenowe z reguły gotują się około 8 minut, więc dlatego wiedziałam, jak ustawić, pomimo że nie mam opakowania. Więc ustawiłam tutaj 8 minut, obroty wsteczne, temperatura 100 stopni, nam się gotuje woda. Jak widzicie, nasze spaghetti nam się chowa powoli w naszym naczyniu miksującym. I ponieważ obroty mamy na wstecznym, dlatego nam się on nie potnie i będziemy mieli długie spaghetti. So because this is going on reverse, nothing is going to happen. We are going to be able to have uncut pasta. So it's going to take a few minutes and then we're going to continue with the sauce. I forgot about this step, and well, I have both Thermomixes occupied, and I only have 2, so I can't throw in another recipe for you. Niestety zapomniałam, że przeskoczyłam jeden krok 10-minutowy, zapomniałam, że to nam się będzie gotować, ale myślę, że to już nie będzie za długo, ale nie mam trzeciego Thermomixa, więc nie mogę tego na trzecim kontynuować. Właściwie to może tak, troszeczkę zmienię tego. Witaj Madziu. So tell me if Ania, witam Cię Aniu. So tell me, do you make spaghetti carbonara or do you make spaghetti often? And how do you like this trick? Oh, witaj Lila, witam. So what's your favorite pasta? Is it carbonara or something else? Także jaki jest Wasz ulubiony makaron? Czy carbonara, czy może coś innego? Czy często gotujecie makarony? Dajcie mi znać. A w międzyczasie dla tych, którzy nie mają jeszcze tego cacka w kuchni, mamy teraz świetny program, możecie go mieć nawet za darmo, więc dajcie mi znać, a powiem Wam o szczegółach. For those of you who don't have this little buddy helper in the kitchen, we have a great program and you can have it even for free. So let me know and I'll give you the details about that.
And I think our pasta is already in our, everything is in the water, our spaghetti is all in the water. Całe spaghetti już jest, moi drodzy, w wodzie, także zobaczę, mam jeszcze 5 minut, ale tak patrząc na, myślę, że szybciej wyłączymy. I think I am going to shut it off a little bit earlier because it's all underwater and I can see it cooking and changing color. It's no longer translucent and it's thickening up a bit. Także już nie jest makaron przezroczysty, widać, że już konkretnie się gotuje, napęczniał, zbielał trochę, więc myślę, że śmiało mogę już wyłączyć. So I am going to turn this off and we are going to have a few seconds to cool it down. Także parę sekund potrwa, zanim nam się oczywiście Thermomix wyłączy, tak, odblokuje. Please share the video with others or invite others to like my pages. Subscribe to my YouTube channel. I'll be happy to see you there. So the next step is to to transfer some of the drain from the water, and then to strain our spaghetti. Okay, so we use our Varoma. So if you don't have a strainer, a Varoma is great because it's one less thing that you need to keep in your kitchen because it's versatile. Także jeżeli nie macie cedzaka, to możecie skorzystać z baromy. Świetnie na tym się obcedza makarony i nie tylko, więc ma ona wiele funkcji. Jeżeli macie małe kuchnię, to jest to coś, cedzak jest czymś, czy durszlak, czymś, czego nie potrzebujemy, tak, trzymać w naszej kuchni. Więc obcedziłam trochę, odlałam trochę wody i teraz, moi drodzy, będziemy odcedzać nasz makaron. I teraz, ponieważ nam się makaron zakręcił troszeczkę, to możemy pokręcić tutaj z tyłu naszym pokrętłem i praktycznie się wydostać. So we have that little screw, the knife screw in the back, and just one piece is left. So I'm just going to pull it out, okay? So that's done, and let's continue. And now we add our bacon to our mixing bowl. Także teraz, moi drodzy, dodajemy ten boczek, który był wcześniej wyciągnięty z naszego naczynia miksującego. Dodaję ten tłuszcz, który też tam był. I'm adding the little bit of fat drippings that was in there as well. And we mix it up a bit. And okay. Okay, so we place our eggs and that we have separated with the Parmesan cheese. Więc stawiamy miseczkę z naszymi żółtkami i z naszym parmezanem. We add 20 grams of the water that we just saved. And I'm dripping things, okay. Almost. Wrong cup, okay. Także widzicie, narozrabiałam trochę, ale to nic, zaraz od razu wytrę. The usual, right? And now we mix this up. Także to teraz razem mieszamy, rozrzedzamy. Nie powinno być grudek, ale raczej łatwo się to robi. There shouldn't be any clumps, but it's easily done. See, it's pretty decently looking. Okay, so now, okay. Let me just check. Okay, so now we add this into our mixing bowl with the pancetta. Okay, także dodajemy teraz do naszego naczynia miksującego tutaj z boczkiem i mieszamy wszystko, aby nam się to połączyło razem. I'm using the spatula. It scrapes really well from the bowl, and of course the cats are here, they smell the food, and I'm using the spatula. And if we go in the speed of clockwise speed, then of course we
are not going to cut our spatula. Także jeżeli będziemy w kierunku wskazówek zegara mieszać naszą kopystką, to jej nie potniemy, dlatego że to jest, a wtedy dotykamy tępej strony noży. And we add our pasta in here, okay? Także też dodajemy nasz makaron. Widzicie, nie wzięłam. Teraz mieszamy wszystko razem. Jeszcze raz. I podajemy. Także nie było to takie, troszeczkę może tu nam się nie bardzo miesza w naczyniu miksującym, ale już Wam zaraz pokazuję, jak mamy wszystko zamieszane. Ciepło od makaronu, ciepło od boczku, ciepło w naczyniu miksującym spowodowało, że żółtko się ścięło, a ser się rozpuścił i w ten sposób się zrobił nasz sos. So the heat, look at this, okay? So the heat that this pasta still had, the heat from the pancetta, the heat that we had still in the mixing bowl, it allowed for everything to incorporate together, and it's ready to be served. And we just sprinkle it with Parmesan cheese and ready to eat. So I'm going to do that later because I need to get some parsley and all, and I don't want you watching me how I do this because we are live and I don't want to take too much of your time, too much more of your time. So thank you for joining. Hi Sławka, hi Marzenka. So thank you for joining. If you would like to learn more about Thermomix, let me know and I'll tell you how you can have this little bunny in your kitchen. And other than that, I will see you tomorrow. Thank you and have an enjoyable day. Dziękuję Wam, że byliście. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o tym, jak mieć tego pomagiera u siebie w kuchni, dajcie mi znać, chętnie Wam odpowiem na wszystkie pytania. No i jeszcze raz dziękuję, że przybyliście i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 5. Miłego popołudnia. Pa, pa.